może założymy pasiekę? Tak, no. Do jednego Przegorzanu założymy pasiekę, tak. Ja już jestem pokuty. Dzień dobry. Mam na imię Beata i witam na naszym kanale Dookoła Nas. Tam z boku siedzi Ireneusz. Zaraz do niego pójdziemy. Może coś ciekawego pokażemy. Zobaczymy. Dzień dobry, dzień dobry. Pokażemy pyszną którą sadziłaś tydzień temu. I obiecywaliśmy, że pokażemy. Tak. Idziemy zobaczyć pyszną Idziemy. Idziemy, no to chodź. A przeżyła. To już jest duży plus. No tak. No to chodź. Przeżyła. O. Biedna jest, bo biedna, ale żyje. No ale jak tanio kupiliśmy, no za grosze, za 10 zł. Tutaj jest, tutaj. Tutaj jest pyszna główeczka. Żyje. No, To ona ma się nieźle, mi się wydaje, że już kwiaty po prostu No ona przestały przekwitła po już prostu, przekwitła, tak. przestały kwitnąć, ale liście są okej, Tak, są żywsze już. jak były, prawda? Żywsze. To I one co były, ciekawe, bo one tydzień temu jak sadziłaś, to były takie półżywe. ona w ogóle była, no strasznie. Ja myślałam, że ona nie przeżyje tego tygodnia, ale udało się. A tutaj mamy pomidory. Tu jest jeden, tam dalej drugi. Beata siała kwiatki, a wyszły pomidory, ale już o tym mówiliśmy w poprzednich, Tak. mówiłaś Ty w poprzednich odcinkach. No dobrze kochani, to w takim razie zapraszamy do oglądania. Witajcie kochani kolejnego dnia. Jak tam Beatka nocka minęła? Kiepsko. Bo Ty już widzę urzędujesz na zapleczu, czyli z tyłu za domkiem. No tak, ale nocka była kiepska, bo burza łaziła, burze, nawet nie jedna, tylko kilka łaziły dookoła. A ja, jak jesteśmy tu na wsi, potwornie boję się burzy. W Warszawie nie. Tutaj to po prostu jest paraliż. Czyli rozumiem, że się po prostu nie wyspałaś. No nie wyspałam się. Ale Czułałam, czułałaś, tak. żeby w razie czego ewakuację robić. Ale i lało porządnie, padał Lało. deszcz jak cholera, Tak. nie? Nie był to długi deszcz, ale lało. Ale dzisiaj już nas słoneczko rano nie przywitało, ale jest parno, duszno, zobaczcie jakie jest niebo, także nie mamy słońca dzisiaj. No ale to nic, nie będziemy się przejmować. Ale jak już tu jesteśmy, to zapraszam, bo chciałam coś pokazać. Pokazywaliśmy już. A co, Ale- te szyszki urosły od tamtej pory, co pokazywaliśmy? Wiesz co, nie wiem, no one w tej chwili, nie, chyba nie urosły, chyba na wielkość są takie same, ale one są tak ciężkie, zobaczcie, że dwie z nich po prostu leżą, całkowicie wygięły się aż gałązki, a natomiast tylko jedna tam z tyłu, no to trzyma bardziej pion, fason, ale ja nie wiem, czy jedna nie waży ze 40 deko. No, one są potwornie ciężkie, ale no fajnie się prezentują tutaj na tej jodle. A przy okazji, jak już tu jeszcze też jesteśmy, to milin, który się rozrasta wszędzie, po prostu wszędzie. Ja nie wiem, czy nie zacznę żałować, że go posadziliśmy. Jest za tobą. Co, za mną jest milin? Tak. O tu. Aha. Proszę bardzo. Czyli jest bardzo ekspansywny. On jest bardzo ekspansywny, tak. Jest tu. Proszę bardzo. O cholera. Tam. Ja jak koszę, to wszędzie praktycznie jest milin. Wszędzie. Jedyną rzeczą, którą znaczy nie jedyną rzeczą. On jest bardzo ładny i bardzo fajnie kwitnie. Mi się podobają te jego takie trąbki po prostu. Kieliszki. Ma bardzo ładny kolor. Ten nasz ma taki pomarańczowo-różowy, ale są miliny, które jeszcze kwitną na żółto. Też są bardzo ładne, mi się też bardzo podobają. Pamiętasz gdzie milin, gdzie tego milinu było bardzo dużo? Bardzo dużo. Gdzie żeśmy widzieli? W każdej w zasadzie, albo prawie w każdej
zagrodzie, w każdym ogródku. No dobrze, Tbilisi? tak. No to było mnóstwo, prawda? Było. Tam, tak. I one były ogromne, ogromne. A tutaj to ja tak mu dałam trochę taką wolną amerykankę, jeżeli chodzi o rozwinięcie. Ale no widzę, już na środku jest. Bo Tak, wolna on się amerykanka, bardzo absolutnie. rozrasta, bardzo. I on szybko dosyć rośnie. Późno startuje, bo on potrafił koniec maja, nawet nieraz i czerwiec. Teraz w tym roku szybciej poszedł, bo w ogóle wszystko poszło w tym roku szybciej. Ale jeżeli chodzi o ekspansywność jego, to To nie do końca polecasz. nie. Trzeba się naprawdę dobrze zastanowić, chyba że, nie wiem, rośnie na przykład posadzony w jakiejś donicy dużej, to wtedy można to okiełznać. Natomiast my posadziliśmy go po prostu w ziemi. Coś jeszcze byś chciała nam pokazać? Tutaj? To wszystko jest piękne. Oczywiście. Wszystko. Rododendron w tym roku poszedł bardzo ładnie. Ale kwiatów to miał bardzo mało Tak. w tym roku. Natomiast przyrosty ma duże. Ale widać, że w przyszłym roku to kwiatów będzie miał więcej. Tak, bo praktycznie na każdym tym jest, są pączki. No. Ale dużo. W tym roku bardzo, bardzo dużo poszedł. Także wszystko jest super. Może ja Ci pomogę, daj. Przytrzymamy. Nie, wiesz co? Chyba już dziękuję. Uważaj, bo to kuje. To co to, oset? Nie, Przegorzan. Fajna bylinka, super. Mnie się bardzo podoba. Fajnie rośnie, fajnie kwitnie. I tutaj te kulki, one będą takie stalowo-niebieskie. To znaczy, że ona jeszcze w pełni nie zakwitła? Nie. Te kulki zmienią po prostu swoją barwę. W ogóle no, dla mnie to, uważam, że jest bardzo ciekawą rośliną. Wyrasta do około 2 metrów. I co jest ciekawostką, to jest to roślina miododajna. Jeżeli jest uprawiana, faktycznie... O, zgubiłam jednego. Tak, zgubiłeś. Roślina cholery, miododajna, tam jak jest uprawiana i to z hektara, z 1 hektara można uzyskać od 600 do 800 kg miodu, więc no to nie jest mało. Czekaj, bo pogubiłam, no nawet nie wiedziałam, że pogubiłam. Czekaj, to weź teraz, podtrzymaj mi tego. To ja proponuję, żebyśmy Czekaj, założyli, czekaj, ponieważ mamy tyle Przegorzanu, No nie, no. ale to co mam zrobić? No czekaj. No muszę teraz to włożyć, ten tutaj, bo go zgubiłam po prostu. No No. dobrze. To może założymy pasiekę. Tak, no. Do jednego Przegorzanu założymy pasiekę, tak. Ja już jestem pokuty. Odradzam. Ja już jestem pokuty. A ja polecam. Okropne. Polecam, bo pięknie wygląda, pięknie się prezentuje. Także polecamy. Jeszcze będę musiała tu wbić jakiegoś paliczka, żeby się trzymał, bo no, on się kładzie. No. A mówiłaś, do ilu dorasta? Mówiłaś, tak? Tak, mówiłam, że dorasta do 2 metrów. No to u nas już chyba osiągnął pełną wysokość. No może. No, Nie. albo prawie. Bardzo fajny jest. No tylko, że kuje cholernik jeden, no. Broni się. Nie dotykać mnie, nie dotykać. I super polecam te kółeczka. No te są akurat małe. Już mi tylko małe zostały. Ale do podtrzymywania roślin właśnie to świetne są. Zamiast sznurka. Chociaż sznurek kiedyś mówiłam, że jest niezawodny. W dzisiejszym odcinku powiem Wam kilka słów na temat hortensji bukietowej, która jest bardzo popularna w polskich ogrodach, niezwykle ozdobnym jest krzewem, pochodzącym z Azji, gdzie występuje przede wszystkim w Chinach i w Japonii. Jest łatwa w uprawie, nie sprawi problemu nawet początkującemu ogrodnikowi, ponieważ nie należy do roślin wymagających jakichś szczególnych warunków. Roślina dość odporna na zmieniające się warunki atmosferyczne, odporna również na mróz. Najlepiej poradzi sobie w pełnym słońcu, ale z powodzeniem również będzie rosła w półcieniu. Najważniejszą rzeczą, o jaką należy zadbać, jest żyzna gleba
regularne nawadnianie i pilnowanie, aby ziemia wokół krzewu była praktycznie stale wilgotna. Można wokół krzewu wyściółkować glebę na przykład korą lub też skoszoną trawą, co my tutaj właśnie mamy wyściółkowane trawą, bo to przytrzyma przez dłuższy czas wilgoć w podłożu. Potrafi dorastać do 3-4 metrów, a w naturze nawet do 5. Największą ozdobą hortensji bukietowej są stożkowe lub też półkoliste kwiatostany, które latem wyrastają na szczytach jej pędów i kwitną od lipca do września. W większości kolory kwiatów hortensji bukietowej to biały, limonkowy lub też różowy, ale pod koniec kwitnienia one pięknie przebarwiają się od różu po czerwone lub też bordowe barwy. Warto wspomnieć także o liściach, które również moim zdaniem są ozdobą krzewu. Gdy zakończy się kwitnienie, z zielonych liści powoli krzew robi się żółty i równie dobrze jest też ozdobą ogrodu. Hortensja jest krzewem szybko rosnącym, dlatego należy wykonywać jej cięcie. Można ją spokojnie przyciąć na wiosnę, nawet do połowy pędów. Jeżeli nie wykonamy cięcia, krzew hortensji straci swój pokrój. W starszych egzemplarzach, kilkuletnich, można wykonać cięcie tak zwane odmładzające i wtedy gałązki można przyciąć o 2/3 długości. Tak odmłodzona hortensja bukietowa będzie obficie kwitła. Nasza hortensja, którą tutaj widzicie, ma około 14-15 lat. Ostatnio trochę bidula chorowała, przemarzła, ale no już jej kondycja jest o wiele lepsza i myślę, że już wygląda przepięknie. Chorowała nam tak ze 3-4 lata i przedtem była ogromna, po prostu ogromna i śliczna, ale super sobie już teraz radzi. Polecamy do zarówno tych większych ogrodów, jak i tych mniejszych. Tak, ona teraz jest taka opadnięta, bo przez całą noc, większość nocy padał deszcz i ona jest tak mocno klapnięta. Ciężkie są te Ciężkie kwiatostany. kwiaty, mokre, ciężkie. Kochani, ja myślę, że powinniśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Także dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Dziękujemy za lajki, prosimy o jeszcze, prosimy również o komentarze i o subskrypcję. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie. Pa, pa. Pozdrawiamy.